Cześć, tu Valencianistas z AppGalery, z Państwa 106 i Sojuszu Art of Dead. W dzisiejszym spotkaniu w Reservoir Ride The Summit spotkaliśmy się z sojuszem New Wild Nation z Państwa 61. Sojusz New Wild Nation jest w swoim regionie top 2 i całkiem mocną ekipą z ponad 102 bilionami BP, wśród których znajdziemy takich graczy jak Mopar, Pan i Pani Amber czy Lazy Fluffy Panda. Prawdziwych wojowników. Za to my w Art of Dead musieliśmy mierzyć się ze swoimi problemami, brakiem najsilniejszych liderów rajdu, wakacjami zarządu sojuszu czy tym, że Australia jest po drugiej stronie globu i śpią, zamiast walczyć w kanionie rezerwuaru. I jeszcze tylko krótkie przypomnienie o nowej promocji, w której wszyscy gracze State of Survival, którzy ściągnęli grę ze sklepu AppGalery, mogą wziąć udział i w której za zakupy pakietów w grze można zdobyć świetne nagrody. Są to m.in. słuchawki, zegarki, tablety czy telefony Nova 9. Zacznijmy od tego, że obydwie drużyny były dość wyrównane pod względem Reservoir Ride Score, ale już na mapce rezerwuaru pojawiły się pierwsze różnice. New Wild Nation posiada potężnych liderów rajdu. Za to Art of Dead górował wśród prawidłowych decyzji, wśród filerów, wypełniaczy rajdów. Ustaliliśmy po 3 liderów rajdu na najważniejsze budynki oraz wraz z małą grupką graczy pilnowaliśmy elektrowni. Jeśli dodamy do tego wsparcie wysyłane z drużyny czerwonej i niebieskiej, to całkiem nieźle ustawiliśmy się w elektrowni solarnej, pozwalając na szybsze zajmowanie elektrowni wodnych. Po otwarciu centralnego rezerwuaru obydwie drużyny zostały na swoim miejscu. To był bardzo ważny krok. Wyłącznie drużyna solarna przyniosła się do centrum. Przy wsparciu szturmowym z północy i południa mogliśmy nie tylko dręczyć rywala ciągłymi atakami, ale również nie odpuszczaliśmy podstawowych budynków. Dziś również mogliśmy zobaczyć, jak ważną zmianą było wprowadzenie bohaterów bezgranicznych. To, jak zmieniały się statystyki rajdów oraz fakt, że byliśmy w stanie odeprzeć ataki teoretycznie dużo silniejszych graczy. Nie raz, nie dwa, powodowało to zdziwienie na naszych twarzach. Całkiem miłe uczucie. Duże znaczenie w dzisiejszym pojedynku miał fakt, że mieliśmy bardzo zbilansowaną drużynę. Chyba nigdy wcześniej różnice między poszczególnymi graczami nie były tak niewielkie. I nie chodzi o to, że staliśmy się drużyną tzw. wielorybów. Tylko po wyłączeniu 3 najsilniejszych graczy, mediana zespołu obniżyła się na tyle, że większość graczy znalazła dla siebie inne zastosowanie niż tylko bycie filerem. Mieliśmy sporo zawodników, którzy nagle odnaleźli się jako Tile Hunters, a w drugiej połowie batalii przebudzili się Water Collectors, którzy swoją pracę wykonywali perfekcyjnie. Uprzedzając na czacie sojuszu o najbliższych przejęciach budynków, mogliśmy przygotować ich do skoku i zabranie wody, którą tak skrzętnie zbierali gracze z New Wild Nation. Przyznam szczerze, że tym razem strategia była po naszej stronie. Jednak nie było tak, że prowadziliśmy grę, przeważaliśmy w każdym aspekcie gry. O nie! New Wild Nation postawiło bardzo twarde warunki i nawet potrójne rajdy na duże centrum wody numer 1 nie dawało efektów, dzięki czemu rywal zebrał tam potężną ilość wody. Pozbycie się wojska z kwater nieostrożnych filerów, pozostających bez wsparcia swoich liderów rajdu, znacznie ułatwiło nam grę w późniejszym etapie walki w kanionie. Kilkukrotnie pojawiały się raporty o wykasowaniu 1,5 czy 2 milionów żołnierzy jednym tylko atakiem. To również pokazuje, jak wielką dysproporcję stanowią Medi, Nikola i Lucky, podniesieni do poziomu Limitless. Końcówka spotkania była bardzo dynamiczna. Po odzyskaniu ogromnej ilości wody z dużego centrum wody numer 1, rywal nie miał innego wyjścia, jak spróbować tego samego w naszych budynkach. Jednak tutaj zadziałała magia współpracy. W każdym z przypadków wyszło nam jedno z dwóch. Albo udawało nam się obronić budynek, albo zebraliśmy większość wody, która wypadła w postaci kałów. To musiało być naprawdę frustrujące dla graczy z New Wild Nation, którzy prowadzili w punktacji przez około 40 minut. Pomimo iż punktacja tego nie oddaje, mecz był bardzo wyrównany. Jednak najlepsze z tego meczu jest to, że pomimo braku najsilniejszych graczy, potrafiliśmy wykrzesać z siebie moc i zaangażowanie,
które pozwoliło nam osiągnąć świetny rezultat. Pierwsze zwycięstwo w nowym sezonie Reservoir Ride The Summit. Na dziś to tyle. Do usłyszenia niedługo. Cześć.